Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok, inflacja we wrześniu. Co się z nią dzieje? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I przypominam i zachęcam także, że w przyszłym tygodniu, w piątek 20 w Warszawie w kawiarni Agere Contra będzie ciekawa debata między mną i Markiem Rogalskim dotyczącym tego, co się wydarzy w gospodarce i na rynkach po wyborach. Zapraszam, zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Szok! Inflacja we wrześniu. Co się z nią dzieje? Drodzy Państwo, dzisiaj kończymy okres w czasie całego tygodnia, kiedy były publikowane dane o inflacji. Mamy komplet wrześniowych danych o inflacji producenckiej, o inflacji konsumenckiej. Ten materiał nagrywam około godziny 14:40, więc to są informacje z 10 minut po tych danych makroekonomicznych. Co widzimy? Inflacja w ujęciu konsumenckim jest wyższa niż zakładał konsensus rynkowy. Inflacja w ujęciu producenckim także jest w Stanach Zjednoczonych wyższa niż zakładały prognozy, więc ewidentnie widać, jak bardzo wpływa teraz to, co się dzieje na ropie naftowej, na inflację konsumencką, jak i na inflację w ujęciu producenckim. Ten wpływ podwyższonych cen ropy naftowej we wrześniu naprawdę przełożył się na wzrost notowań, na wzrost inflacji. Natomiast warto zwrócić uwagę, że teraz ta tendencja się odwróciła. Jesteśmy na poziomach co najmniej o $10 niższych niż miało to miejsce we wrześniu. Dlatego też myślę, że inwestorzy mają teraz pewnego rodzaju dylemat. Czy wierzyć w to, że inflacja jednak będzie rosła, czy też wierzyć, że ropa naftowa utrzyma się na tych niższych poziomach, a to dałoby paliwo do tego, żeby kupowane było ryzyko na całym świecie. A jak inwestorzy, którzy widzą przyszłą stopę procentową, widzą te dane makroekonomiczne? Dzisiaj rano publikowałem materiał, w którym były informacje dotyczące implikowanej stopy procentowej przed danymi o inflacji, a teraz te 10 minut po danych o inflacji widzimy, po tym komplecie danych o inflacji, że mamy bardzo skromne, nieśmiałe przesunięcie się oczekiwań co do zwiększonej szansy na podwyżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, ale jest to tylko 33% szansy, że będzie jakakolwiek następna podwyżka o 25 punktów bazowych. Więc naprawdę to, co się dzieje teraz na oczekiwaniach co do przyszłej stopy procentowej, jest bardzo niewielka. Ta skala jest bardzo ograniczona i widać, że nie ma wiary w to, że trwałość takiego podbicia inflacyjnego się utrzyma. I myślę, że to właśnie komponent związany z ropą naftową wpływa na bieżącego zachowania ropy naftowej. Powstrzymuje inwestorów przed tym, żeby cały czas zastanawiać się, gdzie zakończy się cykl podwyżek stóp procentowych. Moim zdaniem osobiście jesteśmy teraz na szczycie cyklu podwyżek stóp procentowych, ale wszystko jest oczywiście w grze. Jak widzimy, jakie są prognozy dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych, inflacji konsumenckiej, to widzimy to na następnym wykresie oraz widzimy skład poszczególnych komponentów inflacji konsumenckiej na następnym wykresie. Natomiast, jak wiemy, wyrzut inflacji w ostatnich kwartałach głównym powodem było to, że zabrakło podaży i ta inflacja o charakterze podażowym była najważniejszym czynnikiem, który doprowadził do wzrostu inflacji na całym świecie. Ale teraz, jak w Stanach Zjednoczonych się to kształtuje? Czy inflacja ma charakter cały czas podażowy, czy jednak już popytowy? I ten wykres myślę, że warto naprawdę zapamiętać, ponieważ on nam mówi, że od lipca tego roku inflacja w Stanach Zjednoczonych ma charakter popytowy już, a nie podażowy. Ale skala tego oddziaływania jest cały czas niewielka. Jednak warto zwrócić uwagę, że inflacja o charakterze podażowym skończyła się w Stanach Zjednoczonych w lipcu 2023 roku. A jak się kształtuje historyczna inflacja w Stanach Zjednoczonych? Na tym wykresie widzimy epizody podwyższonej inflacji mniej więcej z okresu ostatnich 60 lat. Mamy wpływ inflacji na amerykańskie obligacje, bardzo wyraźnie to widać. Natomiast kiedy zastanawiamy się, w które aktywa inwestować podczas niskiej inflacji, to ten następny wykres bardzo ładnie nam to pokazuje. Praktycznie wszystkie klasy aktywów zyskują, kiedy inflacja jest niska. Ale kiedy zobaczymy, co się dzieje z potencjalnymi aktywami w ujęciu realnym, czy już po uwzględnieniu inflacji, kiedy mamy sytuację, kiedy inflacja jest podwyższona, no to w tym wypadku wybijają się dwie klasy aktywów, na które warto zwrócić uwagę.
Przede wszystkim są to oczywiście obligacje zabezpieczone inflacją. To jest oczywiście dla Stanów Zjednoczonych, ale myślę, że można to także zinterpretować do polskich aktywów. A drugim realnym aktywem, które zyskuje na wartości, są surowce. I ten wykres bardzo ładnie to pokazuje i wrócimy do tego tematu za chwilę. Drodzy Państwo, w tym miejscu zachęcam do specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. A ten temat, który jest teraz moim zdaniem najciekawszy, ponieważ zmienność jest duża, podwyższona, rynek kształtuje ładne trendy, więc warto wiedzieć, jak myślą zawodowi traderzy, jak myślą ci profesjonaliści. I żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, zachęcam do tych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. A kiedy zobaczymy, przyglądniemy się rynkom po danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych w ujęciu historycznym, ale w tym roku, to widzimy, że pomimo tego, że dane publikowane były raz o inflacji wyższej, a raz o inflacji niższej niż zakładały prognozy, to na przestrzeni tego roku za każdym razem dane sprzyjały osłabieniu amerykańskiej waluty. I to jest naprawdę ostrzeżenie przed tym, dla tych wszystkich, którzy liczą, że po tych danych dzisiaj poznanych o inflacji, która okazała się być wyższa, amerykański dolar będzie się wyraźniej umacniał. Statystyka, która pokazuje to, co się dzieje z amerykańskim dolarem w tym roku po danych o inflacji, bez względu na to, czy ta inflacja jest wyższa, czy też niższa, pokazują, że amerykański dolar ma wtedy tendencję do osłabiania i myślę, że rynek prawdopodobieństwa sygnalizuje także dzisiaj, że jest raczej większa szansa na to, że amerykański dolar się osłabi niż umocni. Więc jest duża szansa na to, że tendencja na amerykańskim dolarze na indeksie będzie niekorzystna, a sam eurodolar moim zdaniem, jeżeli obroni dzisiaj się przed spadkiem na trwale poniżej poziomu 1,06, to w takiej sytuacji będzie to wielka zachęta do tego, żeby ruszyć mocniej przeciwko amerykańskiemu dolarowi w końcówce października, czyli w drugiej połowie tego miesiąca. A jak reagują rynkowe stopy procentowe, czyli amerykańskie obligacje 10-letnie? Na razie tendencja w długim terminie jest oczywiście wzrostowa, w średnim terminie odwraca się na spadkową, bardzo korzystną dla ryzyka, a w krótkim terminie walczymy o poziom 4,60. Po tych danych o inflacji 4,60 jest testowane, więc jeżeli dzisiaj zobaczymy, że rentowności nie są w stanie wrócić nad poziom 4,60, to będzie to naprawdę wielka zachęta do tego, żeby liczyć na trend, który będzie niekorzystny dla amerykańskiego dolara i bardzo zachęcający do ryzyka. Myślę, że tak należy to interpretować. I tym czynnikiem, o którym powiedziałem, jest ropa naftowa, który wpływa teraz na oczekiwania inflacyjne. I w krótkim terminie widzimy, że nie udało się popytowi przebić oporów, które są w okolicach $87, a to naprawdę sprzyja temu, żeby cały czas wierzyć, że ta tendencja, która teraz jest obserwowana w sierpniu i we wrześniu na inflacji w Stanach Zjednoczonych, będzie tylko krótkoterminowa. Więc zachowanie ropy naftowej ma niezwykle duży wpływ teraz na te oczekiwania co do przyszłości inflacji w Stanach Zjednoczonych i od tego będzie bardzo wiele zależało. Jeżeli się okaże podczas dzisiejszej sesji, że ropa naftowa nie chce wrócić do wzrostów, będzie się utrzymywała bardzo blisko wczorajszego zamknięcia, to myślę, że rynek ostatecznie zinterpretuje te dane, rynek ryzyka, czyli zwłaszcza indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych, jako sytuacja prowzrostowa, zachęcająca do tego, żeby kontynuować ruch w górę. I z takich ciekawostek, które znalazłem dotyczące inflacji, jest podział na poszczególne firmy wydobywcze, gdzie one mają tak zwany break-even point, czyli poziom, od którego zaczynają zarabiać na wydobyciu na przestrzeni kontynentów. Widzimy tutaj, gdzie te koszty są jak najniższe, a gdzie są najwyższe. I to moim zdaniem jest bardzo, bardzo interesujące. I te realne aktywa, o których wcześniej wspominałem, które najbardziej pozytywnie reagują w sytuacji, kiedy mamy podwyższony poziom inflacji, to są surowce. I na przestrzeni całej historii ostatnich 60 lat znalazłem także raport, który pokazuje w sytuacji, gdyby dodatkowo pojawiła się recesja w amerykańskiej gospodarce, w światowej gospodarce, które aktywa będą też najbardziej zyskiwały, poza oczywiście tymi obligacjami zabezpieczonymi o inflację. I to jest rynek surowcowy. I ten temat warto zgłębić. Pokazuje ta statystyka i ten wykres, że w sytuacji wystąpienia recesji
surowce zaczynają zyskiwać na wartości. To jest bardzo, bardzo ciekawe i interesujące. Przede wszystkim odnosi się do rynku złota i na ten element także warto zwrócić uwagę, ponieważ jeżeli się okaże, że rynek złota nie reaguje spadkami na to, co się dzieje na danych o inflacji, to będzie to wielka zachęta do tego, żeby liczyć na kontynuację tendencji wzrostowej. A jak zobaczymy, co się dzieje na ETF-ie inwestującym w złoto, to tutaj raczej mamy netto wypływy niż napływy kapitału do tego ETF-u i to jest dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy jednak liczą na wzrosty ceny złota. Nie chcę na razie wybrać kierunku, jesteśmy cały czas nieco poniżej poziomu $8100. Moim zdaniem ten poziom cały czas jest bardzo istotny podczas dzisiejszej sesji. Jeżeli by się udało wyjść na ten poziom, będzie to zachęta do tego, żeby popyt na ryzyko znowu atakował, wykorzystał to, co się teraz dzieje, do pompowania indeksu giełdowego tak wysoko, jak się da. No i oczywiście, jeżeli rozpatrujemy inflację, to patrzmy także na zachowanie ceny gazu. W Europie ona zaczyna przekraczać 50 euro za megawattogodzinę, a to może być już bolesne dla perspektyw inflacyjnych, zwłaszcza inflacji producenckiej w strefie euro, o czym będzie za chwilę. Bardzo interesujący raport znalazłem, który pokazuje długoterminową korelację między zachowaniem amerykańskiego dolara i zachowaniem amerykańskich obligacji. I jest to powiązanie bardzo ścisłe. Wygląda na to, że za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z umocnieniem dolara, warto także wtedy obserwować, co się dzieje na rentownościach amerykańskich obligacji. Ten wykres także myślę, że warto sobie zapamiętać. Plus teraz, kiedy obserwujemy indeksy w Stanach Zjednoczonych, jako że jest ten indeks Standard & Poor's bardzo blisko poziomu 4400 punktów, dlatego też te dane, które dzisiaj poznamy, będą uzależnione od interpretacji tego, co się ma wydarzyć w perspektywach co do stóp procentowych. Jeżeli ta interpretacja pozytywna cały czas będzie realizowana, to najbliższe opory na indeksie Standard & Poor's powinny być przełamane. A jako że już teraz przełamujemy opory, które były w letnie wakacje utworzone, więc sytuacja sprzyja popytowi na ryzyko. I wykres średnioterminowy też zachęca do tego, żeby wieścić raczej wzrosty niż spadki. Ja osobiście przypominam, daję aż 75% prawdopodobieństwa, że indeksy giełdowe pójdą w górę w krótkim, w średnim terminie. Do końca roku będziemy zdecydowanie wyżej niż to ma miejsce teraz. No i jeżeli tak będzie, to także oczywiście europejskie indeksy giełdowe także pójdą w górę. Jeżeli zobaczymy, jak zachowuje się indeks strachu, to tutaj strachu po prostu nie widać. Warto zwrócić uwagę, że sytuacja, kiedy mamy do czynienia z inwersją na krzywej dochodowości w Stanach Zjednoczonych, bardzo często zwiastuje podwyższoną zmienność na rynku ryzyka. Dlatego też, jako że teraz mamy taką inwersję krzywej dochodowości, to rośnie ryzyko, że jakieś mocniejsze wstrząśnięcie, jakiś mocny impuls spadkowy wystąpi, ale oczywiście sytuacja teraz jest dość wyjątkowa z powodu zaburzeń ostatnich dwóch wielkich szoków, które się pojawiły na światowych rynkach, w światowej gospodarce. Dlatego też moim zdaniem ta interpretacja inwersji krzywej dochodowości akurat w tym cyklu gospodarczo-rynkowym może nie być taka dość klasyczna. I także pojawił się bardzo interesujący raport, bardzo szczegółowy, poświęcony Chinom. W pierwszej kolejności pokazywał, jak jest korzystny teraz stosunek zysku do potencjalnego ryzyka na indeksie w Hongkongu, że te akcje w Chinach są bardzo mocno i bardzo wyraźnie zdołowane, ale w ostatnim czasie zaczynają rosnąć banki. To jest także interpretacja dla rynków emerging markets. Jeżeli na rynku obserwujemy wzrost popytu na banki, to ma to także sprzyjać temu, żeby cała giełda poszła w górę i myślę, że to jest także dobra wskazówka sygnalizująca, co według rynku ma się stać na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. I także ten raport pokazywał, że ostatnie wzrosty są napędzane obrotem i nie jest to tylko zamykanie krótkich pozycji, co ma sprzyjać temu, że wkrótce będziemy świadkami kontynuacji tendencji wzrostowej na giełdzie w Chinach. Ryzyko rynek widzi także we Włoszech, na włoskich obligacjach, ale raport, który znalazłem, sygnalizuje, że pomimo wzrostu spreadu między włoskimi i niemieckimi papierami, to jednak to ryzyko jest już skalkulowane przez rynek i nic tutaj na razie nowego nie wynika z interpretacji, nie ma negatywnej interpretacji tych zachowań włoskich papierów, więc ryzyko jest cały czas pod kontrolą. I na koniec Bitcoin, ponieważ
Jak widzimy tutaj na Bitcoinie, żyje on swoim własnym życiem, nie pokazuje na razie większej korelacji dodatniej ani z popytem na ryzyko w skali globalnej, ani z awersją do ryzyka. Dlatego też tutaj wygląda na to, że mamy kolejny poziom konsolidacji i czekamy na to, co się wkrótce wydarzy, a w tym wypadku analiza techniczna dość dobrze pokazuje, na których poziomach inwestorzy teraz skupiają swoją główną uwagę. I na koniec oczywiście polskie aktywa. Jeżeli po tych danych o inflacji, które są szokiem, ponieważ inflacja we wrześniu znowu wzrosła, to jeżeli amerykański dolar jednak nie będzie się chciał umacniać, rentowności jednak nie będą chciały rosnąć, to w takiej sytuacji powinna wystąpić silna fala zakupów polskich aktywów. Znowu popyt na rynki emerging markets powinien wystąpić i jeżeli euro-dolar nie będzie chciał spadać po takich danych makroekonomicznych, to będzie to wielka zachęta do tego, żeby dalej liczyć na umocnienie krajowej waluty, liczyć na to, że rentowności polskich obligacji będą dalej spadać, a giełda papierów wartościowych będzie miała ułatwione zadanie przebić psychologiczny poziom 2000 punktów, ruszyć dalej w górę, rozpocząć następną fazę tendencji wzrostowej. Moim zdaniem jest to scenariusz bazowy. Drodzy Państwo, i w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Jak myślą zawodowi traderzy w sytuacji, kiedy teraz mamy dużą zmienność, oczekiwania co do ruchu albo w jedną, albo w drugą stronę, bardzo spolaryzowane. Warto naprawdę ten materiał poznać. Przypominam, jest on podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, cześć!